Radek Brzuska, witam Was w kolejnej odsłonie specjalnego wydania Jak to działa, poświęconego wynalazkom i wynalazcom. Za chwilę poznacie ludzi, którzy doskonale potrafią łączyć swoje pasje, pracę i wykształcenie. A dzięki ich innowacjom nasze życie może być wkrótce łatwiejsze i przyjemniejsze. Te pomysły są bardzo różne, tak jak ich autorzy, ale łączy ich pasja do działania. Oto oni! Czas poznać mojego pierwszego gościa. Na co dzień zajmuje się budową statków kosmicznych, ale w czasie wolnym wybiera bardziej przyziemne środki lokomocji. Podczas jednej z przejażdżek wpadł mu do głowy taki oto pomysł. Jestem inżynierem kosmicznym i w pracy zajmuję się budowaniem statków kosmicznych, które latają potem w kosmos. A po pracy lubię jeździć na rowerze i słuchać muzyki. No tylko problem w tym, że słuchanie muzyki na rowerze to nie najlepsze rozwiązanie, bo jest po prostu niebezpieczne. Dlatego ja zbudowałem urządzenie, które się nazywa Bike Mic, czyli mikrofon rowerowy. Jak to działa? Otóż ten mikrofon zbiera dźwięki z otoczenia, którego nie słychać w Waszych słuchawkach. Następnie bierze dźwięk z Waszego telefonu komórkowego bądź z Waszego odtwarzacza MP3, miesza je razem i wysyła do Waszych ulubionych słuchawek. Od teraz słyszycie bardzo dokładnie, co się dzieje, kiedy Was mija samochód, kiedy mija Was rowerzysta, a w tle macie piękną filmową muzykę. Bike Mic to bardzo uniwersalne urządzenie. Możecie go zamocować na kierownicy, założyć na ubranie bądź na plecak. Gdziekolwiek go zamontujecie, będzie zawsze prawidłowo działać. No i widać tutaj rękę inżyniera kosmicznego. Dwaj futrzaści przybysze z kosmosu. Dlaczego bike mic'i są takie pomarańczowe i futrzaste? To jest podwójna funkcjonalność. Po pierwsze, to futro to jest taka osłona mikrofonu, który jest schowany pod tym futrem. Żeby było mu ciepło. Prawie, żeby wiatr nie dochodził do mikrofonu. Jeśli ktoś próbował rozmawiać przez telefon komórkowy podczas wiecznego dnia, to było bardzo utrudnione, bardzo zakłócone. I po to właśnie używamy takiego futra, żeby ten wiatr nie mógł dotrzeć do samego mikrofonu. A druga funkcjonalność to jest to, że rowerzyści w tej chwili uważają, że jeżdżenie na rowerze i słuchanie muzyki nie jest dobrą rzeczą i jest po prostu, bo jest to niebezpieczne. I Bike Mic w ten sposób pokazuje, że ja używam Bike Mic'a, słucham muzyki i jestem bezpieczny. Bike Mic to jedyny zmaterializowany projekt, o którym rozmawiamy w specjalnych wydaniach Jak to działa, poświęconych wynalazkom. I zastanawiam się, jak wygląda taka droga od pomysłu do pełnej realizacji, do prototypu. To nie jest prosta ścieżka. Jest duże zróżnicowanie pomiędzy tym, co robią artyści, a tym, co robią inżynierowie. Chodzi o prawo patentowe. Jeśli artysta wyjdzie sobie na ulicę i zaśpiewa piosenkę, to automatycznie staje się właścicielem tej piosenki do końca swojego życia plus 70 jeszcze lat i ma to wszystko za darmo. A inżynier, jakby coś takiego zrobił, to w tym momencie straciłby wszystkie prawa do tego wynalazku. Nie mogłeś tak po prostu ogłosić światu: patrzcie, mam Bike Mic'a. Dokładnie. Musisz najpierw go sobie zbudować, zaprojektować, potem musisz się umówić z prawnikiem, który opisze ten wynalazek w wniosku patentowym w takim języku, który jest po prostu niezrozumiały dla nawet inżyniera. I dopiero kiedy ten wniosek patentowy jest złożony, możesz wyjść na ulicę i powiedzieć: mam takie urządzenie, hej świecie, czy w ogóle jesteś zainteresowany jego kupnem? Myślę, że wiele osób przed telewizorami zadaje sobie teraz pytanie, czy trzeba być aż inżynierem kosmicznym, żeby skonstruować takiego Bike Mic'a? Czy to jest aż tak skomplikowane? Akurat Bike Mic, jego filozofia działania nie jest bardzo skomplikowana, jest wręcz bardzo prosta. Chyba największą trudnością było zauważenie w ogóle tego, że coś takiego jest potrzebne. Czyli trzeba być nie tylko inżynierem, ale socjologiem. Trzeba umieć obserwować otaczający świat, a kiedy już wymyślisz, co ludzie potrzebują, to potem musisz stać się menadżerem, bo musisz zebrać zespół, który zacznie to robić, bo taki projekt to jest praca wielu ludzi. To nie jestem tylko ja, który siedzę i wszystko robię, tylko to są oddzielna jest osoba, która projektuje elektronikę, oddzielna osoba projektuje futro, oddzielna osoba projektuje te plastikowe elementy. Musisz pomyśleć, w jaki sposób ten projekt sprzedawać. Jedną z rzeczy, którą ostatnio się nauczyłem, to jest to, że tworzenie małych startupów to nie jest tworzenie produktów, ale ich sprzedawanie. I to jest
duża trudność. Dlatego teraz będziemy próbowali go wystawić na serwisie Indiegogo i chcemy pokazać go całemu światu, że mamy takie fajne urządzenie i czy chcecie takie sobie kupić. To życzę, żeby Bike Mike sprzedawał się na całym świecie i żeby kolejny polski produkt rzeczywiście zafunkcjonował w skali globalnej. Jak widzicie, wystarczy dobry pomysł. Potem trzeba zebrać zespół ludzi, którym po prostu się chce i wszystko jest możliwe. Realizujcie swoje marzenia. I do zobaczenia.